Dzień dobry, witam, kolejny vlog, ale dzisiaj powiem tak konkretnie o jednym ciągniku. Także będzie krótko, ale na temat. Tam zadawaliście różne pytania w komentarzach, więc się do nich ustosunkuję. Przypominam o narzędziu do filtrów i lecimy z tematem. A ciągnik to jest właśnie ten 6620 Mateusza. Jak się upewnię tylko, tak, to jest ten na PJA blachach. Co tu robiliśmy przy tym ciągniku? Trzy rzeczy, takie główne. Kalibracja skrzyni biegów i taka ciekawostka, to zaraz się tutaj skupię na tym. Mamy tutaj stary zawór modulacyjny, mimo że ta skrzynia już lepiej działać nie będzie. Po prostu to już są jej ostatnie możliwości, więcej już z niej nie wyciśniemy. Więc nie ma sensu wkładać nowego zaworu, skoro po kalibracji na nowym zaworze jest tak samo. Po co klient ma wydawać, nie wiem, prawie 2000 zł już teraz. Także tutaj ta skrzynia Mateuszowi musi posłużyć do końca, no i potem ewentualnie mu ją zrobimy. Na szczęście jest to skrzynia PowerQuad, więc tutaj tragedii nie będzie na pewno finansowej. To jest jeden temat. Drugi temat. Były tutaj problemy, jak ja wam to mówiłem, z hydrauliką i dopytywaliście w komentarzach, a dokładnie z podnośnikiem, więc teraz to doprecyzuję. Problem podnośnika to był taki, że faktycznie ciągnik tutaj wariował, szczególnie pod obciążeniem. No i przyczyną tutaj był czujnik uciągu, ale oprócz czujnika uciągu musieliśmy wymienić też wiązkę tego czujnika, dlatego że była strasznie pouszkadzana, bo tam były kable na wierzchu, druty dokładnie. No i po złożeniu tego no mamy to teraz działające w 100% i faktycznie działa to, nie? Także i tu nawet podjechaliśmy obok do Piotra, podnieśliśmy dosyć taki ciężki pług, bo 5-skibowy, także myślę, że jak na 6.6 to akurat, no i działa wszystko poprawnie, także myślę, że tutaj problem będzie rozwiązany. Natomiast tak jak wam mówiłem, to nie była tu wina żadnych pomp i innych rzeczy, no bo słuchajcie, pompa jak się kończy, to generalnie się kończy i koniec, przestaje działać cała hydraulika. Natomiast no tu był taki pewnie objaw, że też nie do końca się może i rozłączały te pompy momentami, albo to wariowało, no i dlatego takie odczucia tutaj Mateusza na pewno były. No i trzeci temat, taki chyba najgrubszy w tym ciągniku, to układ wtryskowy. Tutaj już przygody były z tym układem, gdzieś tam w międzyczasie jakiś jeden wtrysk nowy wjechał, tylko jeden, nic to nie dało na dłuższą metę. No i Mateusz zdecydował się, że przyprowadza i mamy władować mu nowe wtryskiwacze. No oczywiście standardowo zrobiliśmy to tak jak zawsze. Czyszczenie listwy, rurek, naprawa pompy, tam była wymiana sekcji zębatych, wszystkie wężyki, no oczywiście umyty zbiornik, tak żeby to było tak jak się należy. Oczywiście filtry nowe, już taka formalność. Filtry są nasze, tak to wygląda. No i postaram się wam go odpalić. Dawno nic takiego wam nie pokazywałem. A dobra, tu jest uszkodzony zamek. Nie robiliśmy więcej w tym silniku, tak byliśmy umówieni z Mateuszem. Tu jeszcze końcówki do przespawania, ale chyba będą sobie sami przespawywać, tak by na to wychodziło. No i dobra, spróbujemy go odpalić. Zobaczymy jak to chodzi. Tam nam pracuje w oddali inny ciągnik 4-cylindrowy. Nie wiem jak to będzie słychać. To jest słaba bateria troszeczkę, ale tak to chodzi. Troszeczkę przy nim słychać już turbinę, turbospężarkę, ale to może gdzieś tam w przyszłości jeszcze pochodzi. O jako tako olejem jeszcze nie rzuca, ale no już coś tam słychać generalnie, chociaż to może być kwestia też tłumika generalnie. Bardzo ładnie ten silnik chodzi, słuchajcie. O, tam Paweł właśnie jedzie autopowerem, słuchajcie. Tak powinna chodzić 20, nie? Dobra, za chwilę wracam do was, przejedziemy się nim i
i kończymy odcinek, tak krótko, no treściwie, ale chciałem się skupić, słuchajcie, właśnie na tym podnośniku. Właśnie często, słuchajcie, jeżeli są problemy z podnośnikiem, to oczywiście musicie być pewni, że macie sprawne tutaj ramiona, nie ma dużych luzów na wale, bo to też ma wpływ, że to nie chodzi na boki, cały ten wał. Tu przy 6/6 jest problem taki, że tutaj są luzy fabryczne i trzeba to niwelować najlepiej podkładkami. My te podkładki, słuchajcie, mamy w ofercie. Zadzwońcie do chłopaków, do Karola albo do Jacka, to wam na pewno dobiorą. Są dwa rodzaje grubości, zawsze trzeba wziąć tam po kilka sztuk, sobie wypośrodkować ten wał, dlatego że jeżeli on się będzie przesuwał, to wam wyłamie czujnik, nie? I teraz albo przyczyną jest czujnik do góry, albo czujnik uciągu i to ma ze sobą wiele wspólnego, także no czasami nie warto się zabierać, zawołać mechanika, bo tu naprawdę nie ma filozofii. Naprawdę nawet mechanik taki, który już troszeczkę gdzieś tam liznął tematą, sobie z tym poradzi, opanuje wam to i będzie wam to działać. Dobra, to jesteśmy w ciągniku i troszeczkę go zagrzałem. Przewiozę was troszeczkę. Chylimy sobie prawą szybkę, czyli klasycznie. Lecimy. Coś tu widzę, że ten BIF nie do końca działa tak jak powinien, widzę, głupieje sobie. Ciągnik jedzie, nie? Ale BIF żyje własnym życiem, widzicie? Że ja jadę może z 8 km na godzinę, a BIF jedzie 25, a startowo z 50. Jedziemy sobie prawą. Trochę by musiał Mateusz jeszcze faktycznie w ten ciągnik pewnie zainwestować serca. Ojejka. Muszę sobie upuścić siedzenie, bo wypadnę. O, od razu lepiej. No, myślę, że jedziemy koło 40. Ładnie ciągniczek jedzie. Taką ma fajną kulturę pracy w ogóle. Nie mogę za daleko się wypuszczać, bo jest mało paliwa. Mateusz sobie musi dotankować. A, taka ciekawostka, kupiłem zbiornik do paliwa. Będziemy się tankować na miejscu. A, to też pewnie nam rozwiąże wiele innych problemów. Ale to już nie będę mówił głośno, bo może jakiś urzędnik tutaj słucha. Po prostu no, mamy problemy czasami z dostawą paliw. Tutaj nawet nasza pobliska stacja nie ma paliwa. No i wiecie, jak to później jest, nie? Chcemy zalać ciągnik świeżym paliwem, o 14 godzinie odpalić go. No i nie możemy, bo ciągnik nie dostaje paliwa świeżego, bo nie ma na stacji. Także jest problem, nie? Mam nadzieję, że sobie go jakoś rozwiążemy dzięki temu. Oczywiście paliwo B0 zamówiłem. Chyba tanieje paliwo, tak mi się wydaje. Bo ja kupiłem po 6,54, ale to ja tylko 1000 litrów kupiłem, natomiast z tego co słyszę, to już nawet tam jak ktoś ma dobre ceny, to i po 6,30 z hakiem można kupić, a dzisiaj chyba nawet jeszcze taniej. No ja nagrywam ten film, no to nie wiem, kiedy będziecie go oglądać. Ale generalnie tanieje paliwo, no nawet cena baryłki poszła w dół znowu. Dla rolników i dla nas w ogóle to dobrze, nie? Bo jednak to paliwo, może dla nas może tyle nie, bo my też ten dojazd w jakimś tam stopniu sprzedajemy, tak? W sensie liczymy kilometrówkę, ale dla was to ma mega znaczenie, nie? Ładnie ciągniczek jedzie, wam powiem. Naprawdę ładnie. Ale mówię, musiałby troszeczkę Mateusz sobie jeszcze tutaj porobić. Zawieszenie jest do zrobienia generalnie. Nie wiem, czy nawet na ramię troszeczkę nie jest wypukany.
No, a tak to fajnie, fajnie. Podoba mi się kultura pracy silnika, ale to najważniejsze w ciągniku. Silnik to jest podstawa. No, ewidentnie tutaj obrót analogowy licznik szwankuje, dlatego że tutaj elektroniczny wyświetla dobrze, nie? Także wszystkie czujniki, wszystko działa ok. Po prostu BIF by musiał być wymontowany. Słuchajcie, takie rzeczy się robi, nie? Nie trzeba nowego BIF-a kupować. Są ludzie w tym kraju, którzy to potrafią zrobić i dają na to gwarancję i to działa faktycznie. Tak fajnie, ta wskazówka jak w nowych samochodach, od zera do maksa idzie. No, to jesteśmy już na placu z powrotem. Mateusz powinien dzisiaj być po odbiór. A ja może jeszcze coś wam dogram w następnym odcinku. Być może o autopowerze, który tam widzicie przy Ducato. No bo ciągnik jeździ. Chociaż wam powiem, że no nie polecam autopowera serii 20 brać w ciemno. To się powtórzę pewnie, ale nie polecam po prostu. Chyba że z mechanikiem i typowo wytestowana skrzynia i 100% sprawna, to tak. Tu wam jeszcze pokażę zbiornik. O. To jest Fuel Master Pro 2500 i co będziemy mieli, to będziemy mieli to, czyli ten system do wydawania. Normalnie rolnicy tego nie kupują, bo to jest niepotrzebne, raczej chyba że w dużych gospodarstwach. Wiadomo, jak indywidualny rolnik tego nie potrzebuje, bo sam tankuje, ale u nas tych ludzi już troszeczkę jest, samochodów jest. Będzie tylko więcej pewnie, więc no taki system i taka ciekawostka, no zbiornik bez tego systemu to kosztuje tam jedną chyba, nie wiem, 2/5 powiedzmy, o, a 3/5 to jest ten system, który widzicie. Dobra, trzymajcie się, dzisiaj wreszcie troszeczkę inaczej, bo w plenerze kończy mi się troszeczkę prac biurowych, związanych gdzieś tam z budżetami i innymi rzeczami, z jakimiś tam planami na ten rok. Oczywiście wszystko w zależności od tego, jaka będzie sytuacja w rolnictwie, no bo jeżeli u was będzie niedobrze, to i ja tam mogę sobie pomarzyć o swoich planach. I dlatego życzę wam, żeby to się poprawiło, bo dłużej tego no, nie zniesiemy jako branża. W końcu to będzie miało swój kres. Dobra, na razie, pozdrawiam, cześć.